waka, waka, waka. Waka, 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 waka. Cześć, witam Was moi drodzy w kolejnym dniu. Dalej o Nawrockim, tak powiedziałem, raczej do końca tygodnia o nim będzie, żebyście wiedzieli, na kogo głosować. Ale dzisiaj zacznę troszeczkę nietypowo. Moi drodzy, Kaczyński, znam cię tego zaszczanego siewcę upierzu. Kaczyński, wystawiając Nawrockiego, po prostu przypomniał, jakim dnem moralnym jest PiS. Ja wam już od chyba blisko 10 lat powtarzam, że ci ludzie z Bogiem na ustach są całkowicie, skrajnie zdemoralizowani. Wszystko, co możemy zaobserwować, co obserwujemy właśnie w trakcie tej kampanii wyborów prezydenckich, pokazuje nam, kim są naprawdę, może nie wszyscy Polacy, ale bardziej może powiem tutaj o sympatykach, zwolennikach głównie PiS-u. A chodzi tu o ujawnione przez nich preferencje wyborcze oraz niebywałą skłonność, akceptację prywaty, pieniactwa, kłamstwa, oszustwa, po prostu przestępstwa. Osobiście obserwując to wszystko, zrozumiałem się więc staje, dlaczego tak potężne niegdyś pod koniec XVIII wieku państwo zniknęło z mapy Europy. I nie spowodowali tego ani ateiści, ani Żydzi, ani masoni, komuchy czy LGBT. Spowodowali to właśnie Polacy, słabo wykształceni, bardzo płytko, inaczej, fanatycznie, może religijni, fanatyczni, nietolerancyjni, w pełni tych frazesów patriotycznych. I tutaj się obawiam, żeby historia po prostu się nie powtórzyła. Rzecz jasna, ten cały nasz Kościół włączył się w agitację za Nawrockim, czyli oszust, kłamca, sutener, ćpun, lichwiarz to autorytet dla Kościoła katolickiego. Straszą zwolenników Trzaskowskiego ekskomuniką, sądem ostatecznym, braków darów dla biednych. Tutaj chyba, nie wiem, pozostaje mi powiedzieć, że no, drodzy sukienkowcy, my tak naprawdę, normalni Polacy, większość normalnych Polaków, mamy większe morale od was wszystkich razem wziętych, łącznie z waszym Bogiem. I każdy przyzwoity, szanujący się Polak po prostu zagłosuje na Trzaskowskiego. Bo jestem o tym przekonany, że nigdy żadna szanująca się kobieta nie zagłosuje na sutenera. A wiecie dlaczego? Z szacunku dla samej siebie, z obawy o własne córki, o własne wnuczki. A dlaczego prawdziwy facet nigdy nie zagłosuje na sutenera? Z obawy o swoje kobiety, o swoją dziewczynę, żonę, siostrę, matkę, córkę, wnuczkę. I przyznam wam się, że w pewnej części nie rozumiem katolików. Jest przysłowie nie kradnij, a modlą się za złodzieja. Jest tam napisane szanuj bliźniego swego, a innych wyzywają od najgorszych. Jest przekażcie sobie znak pokoju, a wychodzą z kościoła z zaciśniętą pięścią i gotowi są zarżnąć rodaka w imię jakiegoś, nie wiem, partyjnego amoku. Mógłbym tak wymieniać w sumie bez końca.
Oni mówią, co robić? Co robić? Mówią, wybory się zbliżają. Boże, żeby tej Polski nie sprzedali. Przecież czyhają, Unia Europejska już czyha, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, przecież to jest niemiecka. Przecież ja nie uprawiam żadnej polityki, to gołym okiem widać, nie? Tak, żeby nas zrobić taki. Nie udało się tamtym, nie udało się w czasie II wojny, nie udało się później, no to teraz karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili, to euro, jak oni mówią, czyli euro. I damy wam, nie damy, damy wam, nie damy. Zrobicie to, czy nie zrobicie? No i tak, a ci Polacy podzieleni i tacy w Polsce też są tacy, co tak, koniecznie to euro. To takie sprzedawczyki, no. Honoru to nie. Kolejna sprawa. Nawrocki wielokrotnie powtarzał, że był sprawdzany przez ABW. I to jest prawda. No ale tak jak Nawrocki, tak i pisowcy przemilczają jeden drobny, a raczej dość istotny szczegół. Bo ABW wydała negatywną opinię na jego temat. Funkcjonariusz prowadzący sprawę jasno wskazał zagrożenie, a mimo to pisowska mafia przeforsowała poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. I decyzję podjął tutaj szef ABW Wacławek, dziś doradca Dudy. Chyba zaskoczenia nie ma. To nie są standardy prawa, to są po prostu standardy mafii. Bo już wam nieraz mówiłem i nieraz się nad tym zastanawiałem, czy Polska jest państwem, w którym obowiązuje prawo, czy po prostu prawo mafijne. Bo badający sprawę Nawrockiego gdański funkcjonariusz ABW w 2021 roku, tak powiedziałem wam, wydał negatywną opinię, ale pisowskie szefostwo agencji z nieznanych do dzisiaj powodów jej nie uwzględniło. Ówczesny szef ABW dziś w nagrodę jest doradcą odchodzącego na szczęście Dudy. W 2021 roku Nawrocki otrzymał negatywną rekomendację funkcjonariusza ABW dotyczącą poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do informacji tajnych. Mimo to ówczesny szef agencji, Krzysztof Wacławek, dziś doradca Dudy, zignorował te ostrzeżenia i jednoosobowo wydał Nawrockiemu pozwolenie. Zgoda została wydana, mimo że funkcjonariusze, którzy badali przeszłość Karola Nawrockiego, stwierdzili, że nie jest on godzien, aby mieć dostęp do informacji ściśle tajnych. Takiego chcesz prezydenta? Byle nie Nawrocki. Także oni kłamią, jeszcze raz kłamią. I niech to wybrzmi. Nawrocki, pisowiec, bo niby jest niezależny, ale jest po prostu kolejnym pisowcem, negatywnie przeszedł sprawdzanie przez ABW. Tak jak słyszeliście, gdańska ABW w 2021 roku w ramach czynności sprawdzających Nawrockiego wydała ocenę negatywną. Negatywną decyzję ABW zmienił ówczesny szef ABW, czyli Krzysztof Wacławek, koleś kryminalistów Kamińskiego i Wąsika. Tak jak mówiłem, Wacławek w nagrodę został doradcą Dudy. ABW między innymi wytknęła kontakty w środowisku gangsterskim, niejasne dochody Nawrockiego, brak uczciwych źródeł dochodu, żeby kupić na przykład mieszkanie od pana Jerzego. Takie to kryształy. Czyli w wielkim skrócie kandydat pisowski. Prostytutki, dragi, handel narkotykami, małe pobicia, ustawki w lesie, kumple z maczetami obcinające ręce innym. Taki standardowy polski katolik, patriota. No i oczywiście usypia z Biblią pod poduszką. No nie wiem, czego tu się po prostu czepiać. Choć dla zdecydowanej większości tej
myślącej większości Polaków, no Kaczyński, Nawrocki po prostu nasrali na Polskę, Polaków. Nawrocki jeszcze nie został prezydentem, a już jest o nim głośno na całym świecie. Już cały świat pisze o dziwkach, kolesiach gangsterach, dopalaczach, sutenera PiS Nawrockiego. Wszystkie ważne dzienniki w Japonii, Stanach, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Skandynawii, Azji, Ameryce Południowej, cały świat o dziwkach, kolesiach, gangsterach, dopalaczach sutenera Nawrockiego. Powiem wam, że no tak jak wam mówiłem, że Kaczyński, pisowcy są zdolni do wszystkiego, ośmieszyć nas na arenie międzynarodowej, sponiewierać Polskę i Polaków, byle się dorwać do koryta. Delikatnie rzecz ujmując, Kaczyński skrzywdził, upokorzył Polskę i Polaków, wystawiając oszusta, złodzieja, sutenera Ćpuna na kandydata na prezydenta. Od 90 roku mieliśmy bardzo różnych kandydatów na najwyższy urząd w państwie, na urząd prezydenta, mniej lub bardziej inteligentnych, mniej lub bardziej bystrych, mniej lub bardziej wiarygodnych. Natomiast Karol Nawrocki to jest ewenement. To jest ewenement. To jest gość, który żył z tego, że stał na bramce w agencji towarzyskiej. To jest gość, który udzielał lichwiarskich pożyczek. To jest gość, który się nawalał z fibolami w lasach. Oficjalnie przyznaje się do tego, że się lał po lesie z kibolami. Tak? To jest gość, który oszukał emeryta, wyłudzając od niego mieszkanie, który notorycznie kłamie i który jeszcze podczas debaty coś wciąga. Panie redaktorze, gdzie my jesteśmy? To jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na najwyższy urząd w państwie. Nie wiem, czy wiecie, ale Kaczyńskiego do kandydatury Nawrockiego na prezydenta namówił Sławomir Cęckiewicz. Wnuk Mieczysława Cęckiewicza, no tego jegomościa chyba nie muszę zbyt szeroko przedstawiać. Oficer SB, który organizował nagrywanie gości z prostytutkami w Grand Hotelu w Sopocie. Skończył tam pracę tylko kilka lat przed przyjęciem tam, o dziwo, właśnie Karola Nawrockiego. Także, moi drodzy, dyrektorem Grand Hotelu przez długie lata był Mieczysław Cęckiewicz, major SB na tak zwanym NC, czyli etacie niejawnym. Tak, dziadek tego Sławomira Cęckiewicza. A potem Nawrocki tam pracował, może dokładnie na tych samych kanapach, w tych samych pokojach z mikrofonami. No, powiem wam, świat jest kurewsko mały. No, ale jak to się mówi, kruk krukowi oka nie wykole. Tutaj macie bardzo wyrazisty przykład, wsparcie kłamcy, oszczerstcy i skazanego sądownie przestępcy Wąsika dla kłamcy, złodzieja, przyjaciela sługusa gangsterów i sutenera Nawrockiego. Podobnie, niemalże identycznie czynią Kaczyński i jego pisowscy mafijni żołnierze. Także cały PiS uczestniczy w tej zorganizowanej, nie wiem jak to nazwać, akcji po prostu dewastowania naszego kraju, obsadzenia faceta o bardzo wątpliwej reputacji na najwyższym stanowisku w kraju. To właśnie te środowiska kibicowskie będą nas, kobiet i naszych dzieci bronić. No to, że Nawrocki był zwykłym, nie wiem, bandziorem, chuliganem, który naparzał się na ustawkach, według Nawrockiego, szlachetna, męska rywalizacja. No nieważne, że tam ludzie często, może to przesadzam często, ale potrafili ginąć.
walczył ramię w ramię z kolesiem, który maczetą rąbał innych ludzi niczym rzeźnik mięso w masarni. To jest według pisowców, znaczy pisowców, no też, bo bronią, wychwalają coś, co jest prawnie zakazane w Polsce. I taki człowiek, który brał udział w takich ustawkach, on potem ma wręczać nominacje generalskie policjantom, którzy z takimi właśnie sytuacjami walczą, często z narażeniem życia i zdrowia. Jak widzieliście, patusiara Ewa oczywiście jest zachwycona, że oni będą bronić kobiet w Polsce. Pozwólcie, bo nie chcę obrażać jej jako kobiety, bo ciśnie mi się na usta kilka mocnych słów, ale naprawdę walczę mocno z sobą, żeby nie powiedzieć tutaj zbyt dużo, bo mógłbym tej Ewie puścić małą wiązankę na temat ochrony polskich kobiet i zresztą jej samej, ale to zostawię bez komentarza, bo jako facetowi nie wypada mi aż tak pojechać po drugiej kobiecie. Karol Nawrocki podczas jednej ze swoich kibolskich ustawek uratował życie człowiekowi. Przestał go kopać. Moi drodzy, kolejna kwestia. Pisiory wyją jak suki w rój, że przeciwko Nawrockiemu zeznają ludzie z szemraną przeszłością. No powiem wam, że rozbawiło mnie to, bo do cholery jacy mają zeznawać, jeśli wśród takowych Nawrocki się po prostu obracał. Jakoś nie poręczył za niego żaden z byłych wykładowców, jeśli obecnie opinii normalnych ludzi to wystarczy spojrzeć na poparcie w Gdańsku i jego dzielnicy. Normalni ludzie w wyborach wyrazili opinię, co myślą o człowieku, którego znają, czyli mieszkańcy Gdańska czy Trójmiasta. Bo w Gdańsku i jego dzielnicy oni najdobitniej wypowiedzieli się i to 16% mówi generalnie samo za siebie. Ale do czego ja piję? Ano do tego, czym Nawrocki zajmował się w przeszłości, czyli w sprowadzaniu panienek klientom w Grand Hotelu. I tutaj jest dość ciekawa historia. Na chwilę odniosę się do wypowiedzi Murańskiego. Dla mnie Murański to patol, ale nie oszukujmy się, Nawrocki się w takich kręgach obracał. Murański nie jest żadnym autorytetem i tu nie chodzi o to, czy on jest autorytetem, czy nie, czy jest patolą, czy nie. Chodzi o to, że Murański też się w takich kręgach obracał jak Nawrocki, więc się wypowiada. Ja jego słów nie biorę za pewnik. No ale jeśli chodzi o Murańskiego, pisowcy strasznie jadą na Murańskiego, że Tusk takiego tam wybrał, że no z takim się zadaje i tak dalej. To coś wam pokażę. Zwróćcie uwagę tutaj na te slajdy. Kto miał w znajomych właśnie tego Murańskiego, którego pisowcy teraz tak atakują, bo Murański brzydko powiedział o Nawrockim. Oczywiście w pisowskich telewizjach Najman teraz jest autorytetem odnośnie Murańskiego i wypowiedzi. To im oczywiście nie odpowiada. Dla mnie Najman czy Murański stoją dokładnie na tym samym poziomie wiarygodności.
Większość pisowców czy tych z Solidarnej Rosji mieli Murańskiego w swoich znajomych na Facebooku, utrzymywali z nim kontakt. Teraz on nagle jest taki taki brzydki, taki nieprawdomówny. I hurtowo zaczęli usuwać Murańskiego ze znajomych. No, powiem wam, no to jest tak śmieszne, tak żenujące. Oni myślą, że w internecie, jak oni wykasują, że w internecie wszystko zniknie i nagle tego nie ma. Już tego nigdy nie było. Nie, w internecie nic nie ginie, drodzy pisowcy. Byłem bramkarzem w kilku trójmiejskich, może nie wielu, w kilku trójmiejskich dyskotekach. Były policjant CBŚP skwitował to wszystko jednym zdaniem, a mianowicie powiedział, to jest porażające. Marcin Miksza, były policjant CBŚP, powiedział tak, w tamtych latach zwykły człowiek bez mocnych kontaktów nie stanąłby na bramce, nie miał możliwości ogarniania tematu dziewczyn, bo zawsze trzymały na tym grupy przestępcze. Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie. W takich środowiskach ludzie często zbierają na siebie haki. Tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś nie ma na niego haków. Dziennikarze rozmawiali z dziesiątkami ludzi, którzy znają Nawrockiego, pracowali w Grand Hotelu, byli sopockimi policjantami lub obracali się po prostu w trójmiejskim półświadku. Dwaj świadkowie, dawni znajomi Nawrockiego, którzy wspólnie z nim pracowali w ochronie Grand Hotelu, mówią wprost, jako ochroniarz Nawrocki sprowadzał prostytutki dla hotelowych gości. Według byłego policjanta CBŚP oznacza to, że ten obecny, pożal się Boże, kandydat popierany przez PiS po prostu, krótko mówiąc, musiał mieć silne związki ze światem przestępczym. Na to, co między innymi ujawnił Onet, a pisowcy dostali piany na pysku. Tutaj Andrzej Stankiewicz jasno powiedział, dlaczego kandydat PiS-u nie pozwie ich w trybie wyborczym, choćby w ciągu 24 godzin była sprawa wyjaśniona. Nawrocki tego nie zrobi z prostej przyczyny. On kojarzy, z kim dziennikarze rozmawiali i kojarzy, co ci ludzie o Nawrockim wiedzą. Zresztą inaczej, ja wam wrzucę tutaj wypowiedź właśnie dziennikarza, który bardzo klarowny i jasny sposób wyjaśnia, dlaczego, bo Nawrocki mówi, że on oczywiście pozwie ich, ale w trybie cywilnym, bo liczy na to, że zostanie prezydentem. Wtedy będzie woda po kisielu tak naprawdę, a nie pozwie ich w trybie wyborczym, bo wie, co na niego mają, jacy ludzie chcą zeznawać. A jak oby nie, ale jakby został prezydentem, polski wymiar sprawiedliwości może Nawrockiego w dupę pocałować za przeproszeniem na 5 lat. Zresztą posłuchajcie sami. Jakie konsekwencje mogą mieć wszystkie akty Nawrockiego, jeśli wygra wybory? No to jest bardzo mocne pytanie. Proszę Państwa, na krótką metę to jest tak, że jak on zostanie prezydentem, to ja nie patrzę na zegarek, jak się namyślam, zbieram to wszystko w głowie. Po pierwsze, dostanie z automatu dostęp do wszystkich tajemnic państwowych i wszystkie próby zbadania jego przeszłości i odebrania mu certyfikatu będą bezużyteczne. W momencie wyboru, zatwierdzenia przez Państwową Komisję Wyborczą, prezydent elekt, a potem prezydent po zaprzysiężeniu ma dostęp do wszystkich tajemnic państwowych i mogą mu skoczyć. To po pierwsze. Po drugie, będą mu mogli skoczyć w sprawie wszystkich postępowań, gdyby ktokolwiek, jakaś prokuratura, teraz doniesienie, że pana Jerzego skroił kawalerkę, że tam brał udział w ustawkach, czy się przedawniło, czy nie przedawniło, kiedy ostatni raz przyłożył komuś na ustawce. Prokuratura prezydentowi może skoczyć, prezydent nie odpowiada przed powszechnym sądownictwem, można go postawić przed Trybunałem Stanu, co w praktyce jest po prostu nierealne. W związku z tym on się będzie bił
Dlatego, że on dzisiaj, po pierwsze, toczy walkę życia o szansę, której nigdy nie dostanie, a po drugie, on ucieka przed przepaścią. Jeśli wygra, zyska bezkarność, sławę, pieniądze, wpływy, luksusy. Jeśli przegra, to spadnie na dno. Zajmie się nim prokuratura, zabiorą certyfikat, rozwiążą IPN. To jest naprawdę gość, który stoi w sytuacji absolutnie zero-jedynkowej. Ta walka o stołek prezydenta dla PiS-u to jest być albo nie być. Dlatego i pisowcy, i Nawrocki, oni nie mają tak naprawdę nic do stracenia. Znaczy mają bardzo wiele do stracenia, ale dlatego używają już, że tak powiem, ciężkiego kalibru z prostego względu. Mianowicie dlatego, że jeśli Nawrocki nie wygra, PiS się rozpadnie, ta mafia pójdzie siedzieć. Nawrocki straci wszystko, bo prokuratura i sądy się za niego wezmą. Ta afera, która wyszła z tymi paniami, którymi się Nawrocki zajmował, no rzecz jasna, pisowcy próbują to rozmydlić, wrzucają różne wersje, próbują ośmieszać ludzi, czyli standardowa taktyka, obrona przez atak. Jeszcze raz powiem, tutaj chcę zaznaczyć, bo teraz jest bardzo głośne, że Tusk się podpiera Murańskim, że autorytet dla Tuska Murański. Murański się w tych środowiskach obracał i ciężko, żeby, nie wiem, jakiś profesor, doktor czy jakiś normalny, cywilizowany człowiek wypowiadał się na temat kontaktów, poczynań Nawrockiego w tym półświadku przestępczym, bo w tym półświadku przestępczym tylko mogą się wypowiadać osoby, które się w nim obracały lub miały z nim do czynienia. I tu jeszcze raz powiem, dla mnie Murański nie jest wiarygodny, tak jak nie jest Nawrocki wiarygodny, tak jak nie jest żaden pisowiec wiarygodny, bo to wszystko dla mnie jest po prostu półświatek przestępczy. Jedni z bejsbolami czy maczetami, drudzy z białymi kołnierzykami. Teraz, moi drodzy, chciałbym wam wrzucić takie 3 króciutkie fragmenty właśnie odnośnie tej działalności Nawrockiego w sprawie tych pań, które użyczały swojego ciała, że tak się wyrażę. No, wnioski wyciągnijcie po prostu sami. Karol Nawrocki uczestniczył w proceder sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony. To dawni znajomi Nawrockiego, w tym jeden przez wiele lat bardzo bliski. Takiego chcesz prezydenta? Byle nie Nawrocki. Kiedyś na wieczornej zmianie Karol zapytał mnie, czy nie chcę zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy, bo on i grupa ludzi z ochrony zarabiają na dostarczaniu prostytutek hotelowym gościom. Miałem za to dostawać działkę. Nagle widzę, że Karol wchodzi do hotelu z prostytutką i jej opiekunem. Wsiedli do windy i pojechali na górę, do gościa. To był dla mnie szok. Takiego chcesz prezydenta? Byle nie Nawrocki. A propos, tylko żebyście takie informacje, i to z pierwszej ręki. Karola Nawrockiego poznałem jeżeli dobrze pamiętam, 6 albo 7 w Grand Hotelu w Sopocie. On był tam bramkarzem i Alfonsem. On mi sam proponował osobiście dziewczyny. Był zafascynowany tym, że znałem Nikodema i na przykład Zbyszka Nawrota tutaj z Hamburga, bo ja tutaj dorosłem w Hamburgu od 85-86 roku i bardzo szybko wszedłem, nazwę to, w pewne kręgi. Trzymałem się z daleka od nich, bo miałem takiego dobrego, nazwę to, no nie sponsora, może jakiegoś takiego wujka dobrego, który mnie zawsze ostrzegał, że mi się tam nie wtykał palca, bo mnie to wciągnie jak w jakieś takie mokradło i zmieli mnie i wypluje, więc ja się zawsze trzymałem tam od nich z daleka, ale znałem ich wszystkich, zresztą oni mnie też znali, więc Nawrockiego 100%, to było od 2004-2005 mieszkałem długo w Sopocie, skupowałem nieruchomości
dla siebie i plus też no, dość zamożnych tutaj zachodnich inwestorów. I długo, chyba do 2008, jeżeli dobrze pamiętam, później się przeniosłem na Long Island do Nowego Jorku, ale do 2008 byłem tam cały czas i Nawrockiego regularnie spotykałem. 2007 na pewno. No on był zafascynowany mną w ogóle, no bo ja od młodych lat, od 90 roku, 89, 90 przyjeżdżałem do Polski, robiłem interesy i tak dalej. Od początku jeździłem dość ostrymi autami i tak dalej. No i on był zafascynowany. Zresztą on pochodzi z mojej dzielnicy, z Siedlec. Chodził do szkoły dosłownie obok, tam nie wiem, ze 200-300 metrów oddalonej od mojej podstawowej szkoły. Tylko jest dużo młodszy ode mnie, chyba nie wiem, z 12-13 lat. Więc to było śmieszne. Jak ja się dowiedziałem po tym, długo nie miałem jakiegoś tam kontaktu, oczywiście tutaj z nim, czy tak dalej, i dowiedziałem się, że on jest kandydatem na prezydenta Polski. Ludzie! Mi szczęka, no słowo wam daję, opadła totalnie. No jak można kogoś takiego, który był tak zafascynowany półświadkiem. I to nie jest to, że on był zafascynowany, on był częścią półświadka, ten człowiek. Słowo, mówię wam, możecie skontaktować się ze mną, chętnie podam dane kontaktowe, podam wam konkretne rzeczy. Także to jest człowiek, kogo wy w ogóle Polacy coś takiego chcą brać w ogóle w myśl, żeby takiego człowieka brać na prezydenta? No to jest jak Trump. No Trump, który jest w końcu, który jest przestępcą. No przestępcą przez sądy udowadniamy. Dobra, przerywam, bo się bardzo dziękujemy. To już poprosimy ewentualnie poza anteną, tak? Te dane kontaktowe. Dobra, podam chętnie dane, nie ma problemu. Podam wam dokładne dane, zresztą wam wam prześlę, też mogę filmiki przesłać i tak dalej, także no powodzenia. Sama bym chętnie to zobaczyła. No cóż. Moi drodzy, i postanowiłem z tym was zostawić, dać wam do rozważenia. Mógłbym jeszcze długo gadać, ale postanowiłem sobie, że to rozbiję na ten tydzień. Nie będę was maltretował jakimiś długimi tasiemcami. Według mnie, jeszcze raz to powiem, ta kandydatura Nawrockiego jest po prostu policzkiem dla Polski i Polaków. I tak jak tu widzicie na tej grafice, Polskę stać na wiele więcej niż na ćpuna dresa, człowieka z szemraną przeszłością. I nie chcę, żeby zapleczem Nawrockiego byli jacyś gangusi czy podejrzane typy, żeby Nawrocki był kolejnym długopisem Kaczyńskiego, który ułaskawia pisowskich przestępców. Marzy mi się w końcu po prostu normalna Polska. I będę to wam mówił do znudzenia, moi kochani. Idźcie na te wybory w niedzielę, proszę. Zagłosujcie za Polską, zagłosujcie za Rafałem. Pomijam tych wszystkich, którzy, nie wiem, są zaślepieni PiS-em, zaślepieni Nawrockim, bo dla mnie oni nie myślą racjonalnie. I tak powiedziałem, Kaczyński by wystawił swojego obsranego kota, oni by też na niego głosowali. Także wiem, że Polaków, mądrych Polaków jest po prostu o wiele więcej, myślących Polaków. I nie pozwólmy, by po prostu zwykły gangus, ćpun rządził naszym krajem i reprezentował nas wszystkich. I tym zakończę. Oczywiście jeszcze postaram się w tym tygodniu zrobić 1 czy 2 materiały na temat tego odkrycia Kaczyńskiego, żeby, nie wiem, naświetlić, uświadomić, być może chociaż jedna osoba dzięki tym moim materiałom przejrzy na oczy, w co nie do końca wierzę, ale mam gdzieś jakąś tam cichą nadzieję. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki wam za komentarze, opinie. Tutaj też oczywiście liczę na wasze komentarze, opinie. Moi drodzy, udostępniajcie ten film do bólu na wszystkich portalach, gdzie się da. Niech to dotrze wszystko do jak największej ilości osób.
Także na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję i co? Do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Mam na imię Polska. Mam na imię Polska. Mam na imię Polska. Nie chcę Alfonsa w pałacu prezydenckim z ogromnym ego, co myśli, że jest świętym. Powiem ci grzecznie, spadaj, nie jesteś moim głosem. Mam kręgosłup z żelaza, nie lecę na tanie prozy. Dziewczyny narajałeś i byłeś taki fajny, gdy stałeś na bramce i grałeś bossa knajpy. Mam na imię Polska. Mam na imię Polska. Mam na imię Polska. Nie jestem legendą na twoje potrzeby. Nie jestem symbolem, co przykryje twe błędy. Nie życzę sobie, byś mnie reprezentował. Mam na imię Polska, a ty się lepiej schowaj. Byłam deptana przez faszyzmu, ciężki but. Widziałam śmierć i hańbę w ruinie naszych dróg. Jeśli ręczysz za gościa z neonazistycznym snem, to nie mów, że jesteś ze mną, bo to obraża mnie. Mam na imię Polska. Słychać mnie przez mury, nie reprezentuj mnie, jeśli ręczysz za brunatne bzdury. Moskwa chciała mnie zgiąć, jak trzcinę na wietrze. Bolszewickie kłamstwa wciąż tłukły mnie w piersi. Ale się nie złamałam i dziś mówię wprost. Nie mów w moim imieniu, gdy wspierasz ruski blok. Więcej z mnie nie wspierasz Ukrainy, a dziada Putina. To wbij sobie do głowy, że jesteś szumowina. Nie jestem legendą na twoje potrzeby. Nie jestem symbolem, co przykryje twe błędy. Nie życzę sobie, byś mnie reprezentował. Mam na imię Polska, a ty się lepiej schowaj. Mam na imię Polska. Mam na imię Polska. Mam na imię Polska. Przemocy nienawidzę. Nie jestem uliczną wojną, nie kibolską dumą, nie pięścią, nie bronią. Więc jeśli twoja duma to blizny po ustawkach, nie jesteś godzien, by chodzić w mych barwach. Mam na imię Polska, nie graj na mojej fladze. Jak jesteś kłamcą z uśmiechem, co kręci w każdej sprawce. Nie reprezentuj mnie, cwaniaczku bez honoru, bo ja mam duszę wolną, a ty jesteś pozorem. Nie życzę sobie, byś mnie reprezentował. Nie jesteś z mojej bajki, nie z moich ideałów. Mówią do mnie Polska, jestem dumną damą. I mówię głośne nie zakłamanym chamom. Nie jestem legendą